że o Boże, ja to zrobię coś, czego po prostu świat nie widział, po prostu się posikacie, a potem jest takie... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. W końcu nadszedł czas, żeby odpowiedzieć sobie na bardzo poważne pytanie, a mianowicie, kto wygra w tym roku Eurowizję? I to właśnie o tym będzie dzisiejszy filmik. Będziemy analizować, kto ma największe szanse na zwycięstwo, jakie przeszkody te kraje mogą po drodze napotkać, co będzie im sprzyjało. Rozważymy sobie różne scenariusze, co by było gdyby. Podsumujemy sobie to, co już wiemy. Słuchajcie, dajcie mi w ogóle znać, co myślicie o mojej nowej scenografii, ponieważ Agulka debil i nie zauważyła, że w sumie to trzeba by było te napisy zrobić w odbiciu lustrzanym, nie? IQ 12. Nie 12. 11 dodałam. No i słuchajcie, na samym początku trzeba powiedzieć sobie o jednej rzeczy, ponieważ mamy koniec marca. Do maja jeszcze troszkę czasu nam pozostało, więc na ten moment te takie przewidywania są jeszcze mocno wstępne. Do maja może się wydarzyć jeszcze naprawdę dużo, możemy się dowiedzieć przeróżnych rzeczy na temat stagingów, możemy jakieś koncepcje poznać i na przykład zmienić swoje zdanie co do tego, czy rzeczywiście ktoś ma takie szanse, jakie miał wcześniej. Dlatego dzisiaj podejdziemy sobie do tego jeszcze tak dosyć na luzie, ponieważ tak jak właśnie mówię, jest dopiero koniec marca, bardzo dużo rzeczy się jeszcze po drodze okaże. Takie bardziej autentyczne przewidywania, założenia myślę, że dopiero będziemy mogli poczynić w maju, w momencie kiedy już będziemy widzieli, jak wyglądają te próby, jak będziemy mogli ocenić, że tak powiem, kto co nam dokładnie przygotował. Bo na ten moment nie wiemy jeszcze bardzo wielu rzeczy, nie wiemy jakie stagingi będą mieli artyści zaplanowane, ale jak najbardziej, jako że mamy już wszystkie piosenki, możemy już powoli jakieś wnioski wyciągać, ale tak jak mówię, bardzo luźne jeszcze na ten moment. Od razu Wam też tutaj zapowiem, że filmik osobny o szansach Polski, o tym, jak będzie miała szansę poradzić sobie Justyna Steczkowska, też się pojawi na moim kanale, ale dzisiaj skupimy się na czymś zupełnie innym. Zacznijmy sobie w ogóle od takiej podstawy na kanwie, której możemy w ogóle coś tam sobie już powoli zakładać, czyli od notowań bookmacherów. W momencie, w którym ja ten filmik nagrywam, bookmacherzy przewidują, że wygra w tym roku Szwecja. Przewidywania bookmacherów są o tyle miarodajne zazwyczaj, że faktycznie tutaj nie biorą się one znikąd, tylko często bazują na bardzo różnych czynnikach, które faktycznie później będą miały wpływ na to, czy ktoś wygra, czy ktoś nie wygra. Ale tak jak mówiłam przed chwilą, na ten moment mamy dopiero koniec marca. Dużo jeszcze się może wydarzyć, więc na tym etapie te notowania bookmacherów jeszcze też nie są zbytnio wiążące moim zdaniem. One się zresztą dynamicznie zmieniają. Oczywiście nie jest też tak, że co roku bookmacherzy idealnie przewidują, kto będzie na którym miejscu, kto wygra, ponieważ zdarza się tak, że bookmacherzy trochę coś przestrzelą. Nie jest oczywiście tak, że co roku bookmacherzy co do miejsca przewidują wszystko idealnie i faktycznie dzieje się tak, jak oni myślą, że się będzie działo, bo zdarza im się mocno nieraz przestrzelić albo nie docenić jakiegoś kraju. Bookmacherzy biorą pod uwagę także ruch sieciowy, więc tak naprawdę tutaj też miejsce, jakie oni obstawiają dla jakiegoś kraju, ma związek ścisły często z tym, czy o czymś się mówi. Nieważne, czy w negatywnym kontekście, czy w pozytywnym, ale jest to też jakaś rzecz. Ja sobie te notowania bookmacherskie regularnie śledzę, patrzę sobie mniej więcej, jak to wygląda. Oczywiście nie prowadzę jakichś dokładnych zapisków, kto którego dnia miał ile procent szans, natomiast mniej więcej widać już, że pewne kraje trzymają się ściśle tej czołówki, tych takich najbardziej typowanych do zwycięstwa. I te 4 kraje na ten moment przynajmniej to jest tak: Szwecja, Austria, Francja oraz Izrael. Więc to są 4 kraje, które są na ten moment najbardziej przewidywane faktycznie, żeby tę Eurowizję wygrać.
I ja w moim dzisiejszym filmiku pochylę się, że tak powiem, nad każdym z tych państw, przeanalizuję, co komu będzie sprzyjało, co może komu przeszkadzać, jak ja to widzę, w ogóle przeanalizuję Wam właśnie te szanse, natomiast nie liczcie na pewno na tym etapie przynajmniej na jakąś taką wiążącą bardzo opinię, że ja w którymś momencie tego filmu powiem Wam, tak, ten kraj na 100% wygra w tym roku Eurowizję, ponieważ no jest jeszcze troszkę za wcześnie na to. Powiem Wam też oczywiście, kogo ja osobiście, tak czysto właśnie personalnie widzę jako zwycięzcę, swojego przynajmniej, a może zwycięzców, kto to wie? Nie wiadomo. No i słuchajcie, zaczniemy sobie od Szwecji, która według bookmacherów ma największe szanse na zwycięstwo na ten moment, ponieważ bookmacherzy oceniają, że na 24% właśnie Szwecja w tym roku wygra. Te przewidywania bookmacherów mogą być oparte między innymi na tym, że piosenka Barabadabastu jest w tej chwili niesamowicie popularna. W tych takich różnych podsumowaniach wiralowych piosenek na Spotify bardzo często w przeróżnych krajach oni się rzeczywiście znajdują, więc piosenka no cieszy się zdecydowanie niesłabnącą popularnością i to nie tylko gdzieś tam właśnie w krajach powiedzmy Skandynawii czy w krajach nordyckich, ale generalnie taka tendencja jest w całej Europie na ten moment i w związku z tym jest bardzo, bardzo duża szansa granicząca z z bardzo dużą szansą. Jest bardzo duża szansa na to, że faktycznie Kai wygrają televoting. Natomiast tak jak wszyscy pewnie wiemy zebrani tutaj, żeby wygrać Eurowizję, trzeba przekonać do siebie zarówno televoting, jak i jury. Oczywiście nie trzeba absolutnie zająć pierwszego miejsca i w jednym głosowaniu, i w drugim, bo może być tak, że wygra zwycięzca jury, a nie zwycięzca televotingu, albo odwrotnie. Natomiast zarówno z jednego głosowania, jak i z drugiego trzeba zgarnąć naprawdę sporo punktów. No i tak jak przed chwilą powiedziałam, uważam, że televoting jak najbardziej ma szansę w to pójść. I rzeczywiście, uważam, że faktycznie televoting może Szwecja wygrać spokojnie w tym roku. O tym, dlaczego tak uważam, powiem Wam za chwilkę troszkę szerzej, natomiast musimy się zatrzymać przy kwestii jury. Trzeba sobie też powiedzieć jasno, że jurorzy najczęściej patrzą na trochę inne aspekty muzyczne i techniczne niż widzowie, więc jurorzy zdecydowanie bardziej idą w takie piosenki technicznie bardzo dobrze wykonane, jakieś takie troszkę bardziej głębokie. Bardzo jurorzy lubią również takie piosenki, gdzie ten wokal można tak dobrze zaprezentować i wyeksponować. No i oczywiście, żeby też ten wokal był dobry, nie? Natomiast ludzie bardziej kierują się jednak takimi emocjami. Ludzie oglądają też Eurowizję bardziej z nastawieniem takiego konkursu, przy którym można się rozerwać, można się bawić, więc przeważnie zdarza się tak, że nie zawsze w parze idzie głosowanie jurorów i widzów. Pytanie w tym momencie nasuwa się następujące. Czy Barabadabastu to jest piosenka, która będzie miała szansę spodobać się jurorom? Powiem Wam, że ja się niestety dosyć mocno nad tym zastanawiam. Bo zdecydowanie nie brzmi to jak piosenka typowo taka pod jurorów, ale w kontrze do tych właśnie takich wątpliwości moich stoi na przykład to, że mimo wszystko oni wygrali jednak swoje preselekcje Melody Festivalen również właśnie dzięki temu, że dostali bardzo dużo od jurorów punktów. No i dodatkowo musimy sobie tutaj powiedzieć o tym, że generalnie Szwecja jak to Szwecja, bez względu na to, jaką piosenkę wyślę, to jednak cieszy się takim wsparciem jury troszkę może większym statystycznie niż cieszyłby się inny kraj wysyłając podobne piosenki. Oni mają zdecydowanie tendencję do tego, że potrafią przekonać to jury bez względu na to, czy piosenka jest bardzo mocno pod jurorów, czy nie. Więc pomimo, że tutaj nie mamy utworu, który typowo brzmiałby jak coś, co jury po prostu połknie w całości od razu, to mimo wszystko uważam, że jest tutaj całkiem spora szansa na to, że to jury też sypnie jakimiś punktami i może nawet nie będzie tych punktów mała ilość.
Jest na to potencjał. Myślę, że na pewno nie będą to zwycięzcy głosowania jurorów. I tutaj rozbije się bardzo dużo właśnie o taką kwestię, jaka będzie różnica właśnie w głosowaniu jury a televotingu właśnie stricte w przypadku Szwecji. Natomiast gdybym miała właśnie szukać jakiejś przeszkody w przypadku Szwecji, żeby wygrali, no to właśnie jury. Ale no nie jest to też tutaj takie jednoznaczne, więc nie można z góry założyć na pewno, że jury tutaj kogoś zmiażdży, bo wydaje mi się, że wcale może tak nie być. Kolejny problem, jaki ja tutaj osobiście widzę, jest taki, że mamy w tym roku dosyć specyficzny rok, który jest no taki obfity w piosenki intensywne, takie mocno rozrywkowe, więc taka Szwecja będzie miała no dosyć dużą konkurencję w przypadku głosowania telewidzów i podejrzewam, że w jakimś tam stopniu może być tak, że pewne inne kraje gdzieś tam no troszkę ograbią tutaj z punktacji, co oczywiście nie zmienia faktu, że ja nadal uważam, że tutaj no Kaj mogą być zwycięzcami televotingu, ale być może nie z taką aż przebitką punktów, jak byłoby to w przypadku, gdyby tego typu piosenek było w danym roku mniej. Natomiast to, co na pewno świadczy o takiej pewnej stabilności właśnie tego potencjalnego zwycięstwa Szwecji, jest to, że no mamy piosenkę, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy tutaj też do czynienia z takim utworem, który mam wrażenie, że będzie miał szansę przemówić do ludzi z przeróżnych grup wiekowych i kultur, bo to jest na tyle sympatyczne i wdzięczne właśnie w tym przekazie, że wydaje mi się, że w to mogą pójść po prostu wszyscy, bez względu na grupy wiekowe czy jakieś upodobania muzyczne. Tutaj to zainteresowanie ludzi jest zbudowane w dużej mierze na takiej prostocie, na tym, że to jest bardzo sympatyczna piosenka, która nie wywołuje jakichś większych kontrowersji, a która jest jednocześnie bardzo, ale to bardzo, bardzo chwytliwa i która też no nie męczy, nie jest nachalna, to się po prostu nie nudzi. Serio mówię, ja jednego wieczoru 33 razy słuchałam. To jest piosenka, która nie obiecuje Ci więcej niż może Ci dać, tylko po prostu masz się uśmiechnąć, masz się dobrze bawić. I myślę, że to jest bardzo, że tak powiem, stabilny grunt dla tego typu utworów. Tutaj też dosyć stabilna będzie kwestia stagingu, ponieważ stagingi na Melfeście zazwyczaj są bardzo podobne do tych, które później widzimy na Eurowizji. Więc tutaj no mniej więcej wiemy, co prawdopodobnie zobaczymy. Oczywiście, że będą na pewno jakieś zmiany, to nie będzie na pewno 1:1 to samo. Chociażby samo to, że no muszą jedną osobę tam ze sceny wywalić, co tam se w tle hopsasali w saunie, bo jest tych ludziów tam za dużo. Ale w przypadku Szwecji możemy tak wstępnie założyć, że mniej więcej będzie podobny zamysł pewnie tego stagingu w maju. Więc to możemy zakładać, że nie będzie jakiegoś zaskoczenia negatywnego na przykład, że coś zostanie zmienione na zasadzie tak, że będą poczynione jakieś kombinacje, które jednocześnie wpłyną negatywnie na przykład na ten staging. Myślę, że tutaj kwestia stagingu w przypadku Szwecji jest dosyć stabilną kwestią, zresztą nawet gdyby zostały poczynione jakieś zmiany, no to umówmy się, Szwecja raczej co roku, jeżeli chodzi o stagingi, to naprawdę daje radę. Więc podsumowując, uważam, że jest spora, bardzo spora szansa na to, że zobaczymy kolejne zwycięstwo Szwedów. Ale przejdźmy dalej i zastanówmy się, kto jeszcze będzie się tam napierniczał o to zwycięstwo. I w tym momencie pomówimy sobie chwilę o Austrii, która jest bardzo dużym również pretendentem do zwycięstwa w tym roku. No i tu z kolei mówimy o piosence, która jest zupełnie inna niż ta, o której mówiłam przed chwilą. To jest piosenka, która z kolei moim zdaniem będzie miała szansę na to, żeby bardziej przemówić do jury niż do telewidzów, ale plus jest tutaj taki, i to bardzo duży, że jest to na tyle zapamiętywalny utwór, że widzowie też raczej pójdą w tę stronę i nie zapomną o tej Austrii. Przede wszystkim Austria w swojej kategorii muzycznej ma o wiele mniejszą konkurencję, ponieważ no tutaj mamy taką mocną balladę z takim intensywnym przejściem
I mało jest bardzo tego typu utworów w tym roku. W ogóle w tym roku jest mało ballad, mało wolnych piosenek, takich spokojnych, więc Austria na pewno się bardzo, bardzo wyróżni, a jednocześnie tym, że to jest ballada, ale jednak taka o dużej sile i dużej intensywności, no trafi tym do telewidzów również. I gdyby doszło do takiej sytuacji, że końcowo Austria będzie już biła się ze Szwecją o zwycięstwo, no to musimy sobie tutaj wspomnieć o takim schemacie, który widzimy od 2 lat już na Eurowizji, ponieważ od 2 lat z rzędu widzimy na Eurowizji taką sytuację, że mamy jakby jeden kraj, który jest bardzo mocno hypowany przez widzów, czyli takich zwycięzców televotingu. W 2023 roku była to Finlandia, rok temu była to Chorwacja i mamy taką drugą piosenkę, która jest zazwyczaj bardziej właśnie wywindowana do góry przez jury. W 2023 była to Szwecja, a w zeszłym roku była to Szwajcaria. No i 2 razy z rzędu do tej pory zdarzyło się tak, że to jednak bardziej korzystnie wychodziły na tym te piosenki, które były ciągnięte do góry przez jury. Co budziło też zresztą bardzo duże kontrowersje, ponieważ zawsze jak nie wygrywa zwycięzca televotingu, to ludzie są wściekli. No i musimy sobie odpowiedzieć właśnie na pytanie, czy tutaj nie będzie podobnie w tym roku, że nam się będzie ścierała Szwecja z Austrią, bo tu znowu to by pasowało bardzo do tego schematu. Ale jak już jesteśmy przy schematach, to jest jeszcze jeden schemat, a mianowicie taki, że przeważnie, jeżeli jakaś piosenka wygra Eurowizję, to rok później wygrywa ją coś zupełnie innego. W sensie rzadko się zdarza, żeby 2 lata z rzędu, rok po roku, wygrywały po sobie piosenki podobne do siebie muzycznie. I tutaj pewnym problemem może być to, że jednak mimo wszystko sama konstrukcja tego utworu Wasted Love, czyli Austrii tegorocznej, jest troszeczkę podobna moim zdaniem do zeszłorocznego zwycięzcy, czyli Szwajcarii. W sensie oczywiście to są 2 różne piosenki, ale mimo wszystko gdzieś tam ten klimat troszeczkę nawiązuje. Ja widziałam też takie porównania. Gdzieś tam jest podobny schemat w nich zachowany, w sensie podobny klimat, podobna budowa i konstrukcja całego utworu. Więc tutaj podobieństwo Wasted Love do The Code może być problemem i coś może być tutaj na rzeczy, ale jednocześnie nie jest to też taki wyznacznik, który totalnie eliminowałby Austrię właśnie z tej walki o zwycięstwo. Bo w teorii oczywiście nie ma jakichś takich czynników, które faktycznie sprawiłyby, że JJ nie może w tym roku wygrać, bo Nemo mieli podobną piosenkę. Natomiast zagadką tutaj będzie staging, bo o ile w przypadku Szwecji możemy zakładać, że mniej więcej ten staging szwedzki będzie nawiązywał pewnie do tego, co widzieliśmy już w Melfeście, tak w przypadku Austrii, która po pierwsze wybrała wewnętrznie, a po drugie u nich to ze stagingami bywa różnie, to tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego możemy się w ogóle spodziewać po Austrii tegorocznej. A spodziewać możemy się tego, że już w tej chwili są zapowiedzi właśnie ze strony Austriaków, że pokażą na scenie coś, czego Eurowizja jeszcze nie widziała. Czy rzeczywiście tak będzie? Nie wiem. Ponieważ umówmy się, że tego typu zapowiedzi regularnie zdarzają się na Eurowizji, że ktoś tam mówi, że o Boże, ja to zrobię coś, czego po prostu świat nie widział, po prostu się posikacie, a potem jest takie okej, czyli to jest to, co miało nas tak tu rozwalić. I zdarza się, że to wcale nie jest coś aż tak szokującego, żeby faktycznie było to rewolucyjne. Ale tutaj nie wiemy, może Austria faktycznie ma jakiś taki plan, który jest na tyle innowacyjny, że bardzo nas zaskoczy. Natomiast gdyby faktycznie udało im się stworzyć coś bardzo zaskakującego na scenie, coś takiego, czego jeszcze świat faktycznie nie widział, to być może mamy właśnie w tym czynniku ukryte to zwycięstwo tej Austrii. Tu prawdopodobnie też musimy założyć z góry, że wokalnie będzie świetnie,
Więc podsumowując, czy Austria ma bardzo duże szanse na zwycięstwo na Eurowizji? No ma bardzo duże. Kolejnym krajem, który ma bardzo duży potencjał na to, żeby w tym roku wygrać Eurowizję, jest Francja. W tej chwili Francja jest trzecia u bukmacherów do zwycięstwa Eurowizji w tym roku, więc jak najbardziej te szanse są. No i tutaj mamy utwór, który jest bardzo mocną balladą, taką, która może nie pozostawić obojętnym nikogo. No i Luan też uważam, że jest pretendentką do tego, że może wygrać głosowanie jury, albo ona, albo JJ moim zdaniem, ponieważ Mamą jest piosenką, która zdecydowanie ma wszystkie atuty potrzebne, żeby podbić serca jurorów. Czy televoting też zostanie podbity? Tutaj ciężko powiedzieć, bo jest to piosenka dosyć specyficzna, mimo że to jest taka w pewnym sensie typowa ballada, ale ona ma w sobie coś, co będzie dużym atutem, a mianowicie kryjąca się historia za tą piosenką jest bardzo poruszająca i moim zdaniem też bardzo dużo będzie zależało od tego, czy ludzie będą świadomi w trakcie głosowania, o czym ta piosenka mówi, ponieważ w momencie, gdyby wiedzieli, to może być tak, że również z televotingu dużo głosów Francja dostanie. Zresztą nie oszukujmy się, to jest po prostu dobra piosenka, która będzie prawdopodobnie bardzo dobrze wykonana i ma małą konkurencję, ponieważ właśnie w tym roku nie ma za dużo takich ballad, nie ma za dużo wolnych piosenek. Mamy raczej dosyć intensywny rok, taki skoczny niemalże, więc myślę, że Francja bardzo skorzysta na tym, że się tak wyróżni, a pamiętajmy, że ludzie są różni, też nie każdy z nas będzie głosował na piosenki takie typowo gdzieś tam powiedzmy pod televoting, ponieważ są ludzie, którzy będą zdecydowanie woleli taki emocjonalny utwór i to się tyczy zarówno Francji, jak i Austrii, więc tutaj uważam, że Francja wcale nie jest tak bardzo w tyle, jeżeli chodzi o kwestię zwycięstwa i może się tak stać, że uda się po prostu w tym roku, chociaż uważam, że jest to trochę mniej prawdopodobne mimo wszystko niż w przypadku Szwecji czy Austrii, ale to nie znaczy, że to nie jest prawdopodobne. Problemem może być tutaj staging, ponieważ wiemy, że na pewno nie będzie taki jak w przypadku tej premiery, takiej z pompą, jaką Francuzi nam zafundowali, więc to będzie w troszkę innym klimacie na pewno utrzymane, a w przypadku Francuzów ciężko troszeczkę wywróżyć, w co oni mogą pójść i co oni mogą wymyślić, a to może być dosyć trudna piosenka do pokazania na scenie, ze względu na to, jaki tam jest ładunek emocjonalny i intensywność tych emocji właśnie w tym utworze. W przypadku Francji różnie bywa ze stagingami, bywa nieraz tak, że są one świetne, bywa tak, że są nietrafione. Tutaj ciężko się nastawić na którąś z tych opcji, ponieważ może być zarówno świetnie, jak i możemy być świadkami w maju przesadzonego stagingu, tak jak mieliśmy na przykład przy piosence Lazary, gdzie ewidentnie staging zaszkodził. I teraz musimy sobie przejść znowu do następnego kraju, z tej czwórki, której ja wytypowałam jako te najbardziej prawdopodobne do zwycięstwa. I musimy tutaj przejść w tym momencie do Izraela. I tutaj jeżeli chodzi o nich, to takie predykcje co do tego, co oni mogą zdziałać na Eurowizji, to jest jedna wielka niewiadoma, ponieważ ciężko powiedzieć, czego można się spodziewać, zarówno w kwestii głosowania jury, jak i w przypadku głosowania telewidzów. W teorii mamy tutaj utwór, który jest rzeczywiście taki bardzo mocno pod jury, ale jednocześnie mamy też kraj, na który po prostu ludzie mogą chcieć głosować z pewnych względów, ze względu na pewne swoje poglądy takie geopolityczne. Z drugiej strony mamy też kraj, na który z kolei inni mogą nie chcieć bardzo zagłosować bez względu na piosenkę, też z powodów geopolitycznych. Więc tutaj, żeby to tak wyśrodkować gdzieś i spotkać się gdzieś w którymś momencie i ocenić,
jakie tutaj są szanse zarówno u jury, jak i u telewidzów, jest dosyć ciężko. Natomiast no nie mamy na Eurowizji głosów ujemnych, więc ci, którzy na przykład są przeciwni udziałowi Izraela w Eurowizji, no nie będą mieli szans jakby tego tak manifestować za bardzo, tak podczas głosowania stricte, więc to się na pewno nie zrównoważy, bo nie będzie takiej możliwości. Trudno też powiedzieć, tak prawdę mówiąc, co zrobi jury, ponieważ no w zeszłym roku na przykład mieli piosenkę, która była bardzo mocno taka jury friendly, a jednak no Izrael był wyżej u telewidzów niż u jurorów. Więc jeżeli ja miałabym tutaj upatrywać jakiejś szansy właśnie na zwycięstwo Izraela, to ja bym ją bardziej widziała jednak w przypadku no televotingu. Nie wiemy też, jak to będzie wyglądało na scenie. To też będzie piosenka, którą będzie dosyć trudno pokazać. Mamy też tutaj wokalistkę, która no ma bardzo mocną historię taką życiową w tle. I myślę, że to może też mieć wpływ później na głosowanie czy telewidzów, czy jurorów. Na pewno to może być karta, której Izrael może użyć w kontekście właśnie no, promowania swojej piosenki i na pewno no, będzie miało to później jakiś wpływ. Natomiast no, na ten moment ciężko jest powiedzieć, na ile Izrael ma w planach korzystanie właśnie z tła takiego życiowego, tego co się wydarzyło w życiu tej dziewczyny. Aczkolwiek no ja mam podejrzenia, że zostanie to w jakiś sposób wykorzystane w kontekście właśnie promowania tej piosenki, czy samych zasięgów właśnie tego utworu. A jej historia jest naprawdę bardzo mocna i też myślę, że warto się z nią zapoznać, żeby w ogóle też mieć taki ogląd, o czym my tutaj mówimy. Jeżeli nie wiecie, co się wydarzyło właśnie w życiu tej reprezentantki Izraela, no to ja odsyłam Was do tego, żeby się z tym zapoznać, bo to jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia właśnie w kontekście zarówno jej udziału, jak i jej piosenki. Może być też tak i prawdopodobnie tak będzie, że w pewnym momencie po prostu ta kwestia zostanie na tyle mocno ruszona, że będzie to odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, wszystkich możliwych języków. I owszem, może to mieć realny wpływ na wynik właśnie Izraela albo na to, jak ludzie będą to postrzegali. No i słuchajcie, to są 4 kraje, które moim zdaniem będą się najbardziej liczyły w walce o zwycięstwo. Oczywiście nikt nigdzie nie powiedział, że nie może być tak, że to jednak koniec końców będzie ktoś spoza tej 4. Ponieważ no są na świecie takie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Natomiast jeżeli ja osobiście miałabym mówić o tym, jak ja to widzę, a mówię, no to ja w takiej stricte już końcowej walce o wygraną widzę właśnie te 4 kraje, które tutaj omówiłam. Kto koniec końców wygra? Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli miałabym obstawiać, kto koniec końców będzie na split screenie, to myślę, że split screen będzie taki, że będzie tam Kai i JJ. I wszystko rozbije się o to, kto będzie miał mniejszą różnicę właśnie między głosowaniem jury a telewidzów. Gdybym miała się skłaniać i powiedzieć Wam na ten moment, kto z tej dwójki jednak jest trochę bliżej wygranej, to wiecie co? Wydaje mi się, że chyba jednak Austria. Ponieważ będzie miała mniejszą konkurencję właśnie w televotingu, w tej swojej kategorii piosenek, ale jednocześnie też właśnie będzie miała szansę na to, żeby zdobyć dużo i od jurorów, i od telewidzów. W przypadku Szwecji ja się troszkę boję właśnie o to głosowanie jury, ponieważ myślę sobie, że na spokojnie jest bardzo duża szansa granicząca, no niemalże z pewnością, przynajmniej na tym etapie, że Szwecja weźmie televoting. Kogo ja bym chciała, żeby wygrał? No odpowiedź jest tutaj bardzo, bardzo prosta. Ja bym bardzo chciała, żeby wygrała w tym roku Szwecja. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to w ogóle w życiu powiem, ale okej. Przy czym, no ja muszę przyznać, że Austria jest też świetna i też bardzo lubię piosenkę Wasted Love. To nie jest tak, że ja tej Austrii nie lubię, natomiast no Austrię lubię, bądź bardzo lubię, a Szwecję no jednak w tym roku kocham, także
to ja jeszcze bardzo bym chciała na przykład widzieć Finlandię jako zwycięzców, albo na przykład Litwę, no ale tutaj no mówmy już o takich rzeczach realnych. Wydaje mi się, że ani Finlandia, ani Litwa no nie będą mieli za dużo szans tutaj, żeby no, wygrać całość. Finlandia na pewno koniec końców będzie bardzo wysoko, ale podejrzewam, że do zwycięstwa no sporo braknie, dlatego no nie biorę tutaj tego pod uwagę i bardzo bym chciała, żeby Szwecja wygrała w tym roku. No nie wierzę, że Natomiast tak, no jeśli o mnie chodzi, to ja zdecydowanie jestem bardzo w tym roku za tym, żeby Szwecja wygrała. Kocham tę piosenkę, nie nudzi mi się to absolutnie, mogę tego słuchać w kółko, więc ja bardzo bym się ucieszyła, gdybym zobaczyła, że Szwecja w tym roku wygrywa. Czy tak będzie? No jest na to bardzo duża szansa, ale jednocześnie no może się jednak nie udać. No i co? Słuchajcie, ja powiedziałam chyba już wszystko. Myślę, że w tym momencie się już zatrzymam, ponieważ no nie wynajdę koła na nowo i na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, ile powiedziałam. Dlatego chyba będę już kończyć ten filmik. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Kogo Wy widzicie jako zwycięzcę tegorocznej Eurowizji? Jakie są Wasze przewidywania? Kogo Wy chcielibyście właśnie widzieć jako zwycięzcę? Podzielcie się właśnie swoimi opiniami na ten temat. Chętnie poczytam. Przypominam Wam również o zostawieniu subskrypcji, o zostawieniu łapek w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, no to musicie też zostawić łapkę w górę, ponieważ ja tak mówię. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu dzisiaj, zwłaszcza jeżeli dotrwaliście do końca. W kolejnym filmiku pochylę się nad szansami Justyny Steczkowskiej. Powiem Wam, jakie są szanse właśnie naszej polskiej reprezentantki w maju. Przeanalizujemy, czy będzie finał, czy może jednak go nie będzie. Zobaczymy, jakie przeszkody może potencjalnie Justyna Steczkowska napotkać po drodze. Więc nie regulujcie odbiorników, zostawcie subskrypcję, jeżeli nie chcecie przegapić właśnie takiego filmiku. A tymczasem no dziękuję Wam bardzo mocno i do zobaczenia.